Panie, co panu tak cyka w tym mikrofonie? Otóż to nie mikrofon, ale jak już pewnie zauważyliście, krokomierz. Po co takie urządzenie? Do czego ono służy? Jak sama nazwa wskazuje, do odmierzania kroków. Tylko po co odmierzać kroki w terenie? Jaki to ma sens? Już wam mówię. W jaki sposób ustalić swoją pozycję, jeżeli nie mamy ze sobą elektroniki, jeżeli nie ma żadnych punktów orientacyjnych, bo jest noc, jest czarno, widzimy tylko na kilka metrów przed siebie. Załóżmy, że podróżujemy szlakiem żółtym, to jest szlak żółty i od początku mojej podróży liczę parokroki. Dlaczego nie kroki? Dlatego, że byłoby za dużo tego liczenia, zaczęłoby nam się to wszystko mieszać i liczymy parokroki. Parokroki, jak sama nazwa wskazuje, to są dwa nasze kroki. Prawa noga, lewa noga. I kiedy lewa noga jest z przodu, naciskam ten spust. W ten sposób liczę moje parokroki. Po co liczyć parokroki? W jaki sposób ma nam to pomóc w ustaleniu naszej pozycji na szlaku? Zazwyczaj używamy do tego telefonu, ale telefon może się rozładować, szczególnie jeżeli maszerujemy dość długo. Telefon to jest urządzenie awaryjne, również może zabraknąć zasięgu. Dlatego warto sobie te parokroki liczyć, warto nauczyć się tego, jak robić to bez pomocy urządzeń elektronicznych. Przed wyruszeniem w teren warto zmierzyć długość własnego parokroku. Zwyczajnie robimy 2 kroki w terenie, odmierzamy odcinek, jaki został przez te kroki wyznaczony, no i tę długość zapamiętujemy. Licznik krokomierza wskazuje wartość 700, to oznacza, że zrobiłem 700 parokroków. 700 razy 1,5 metra, czyli długość mojego parokroku, to daje nam 1050 metrów, czyli pokonałem na tym odcinku, na tym szlaku odległość 1,50 i 50 metrów. Prosta sprawa. Tylko że taka informacja kompletnie jest mi nieprzydatna, jeżeli nie mam ze sobą mapy, bo chcę przecież ustalić moje położenie na szlaku, gdzie konkretnie na szlaku się znajduję. Jeżeli znam punkt początkowy na mapie, miejsce, od którego zacząłem liczyć parokroki, to zaznaczam je sobie na szlaku. Następnie, widząc tutaj skalę liniową, widzę, jaki odcinek odpowiada 100 metrom. I ten odcinek za pomocą chociażby linijki w kompasie przykładam tyle razy, ile potrzebuję. 100 metrów tutaj mam na podziałce, no to muszę to przyłożyć 10 razy, żeby mi wyszło 1000 metrów. I jeszcze pół raza, mamy 50 metrów. Przyłożyłem odległość na mapie do szlaku i proszę bardzo, to jest punkt, w którym się teraz znajduję. Cała filozofia. Jeśli nie drukujecie mapy z internetu, tylko kupujecie ją w sklepie, to skala będzie podana jako skala liczbowa. Należy ją wtedy zamienić na mianowaną, później na liniową i dalej postępujemy analogicznie. To są wiadomości z gimnazjum, z liceum, także nie będę tego tutaj tłumaczył, nie ma sensu. No a tymczasem na razie, trzymajcie się i czołgiem! Dajcie znać, czy podobają wam się takie odcinki typowo poradnikowe, pokazujące techniki survivalowe, techniki marszu poza szlakiem, na szlaku. Jeżeli podobają wam się, to będziemy kontynuować tę serię. Jeżeli nie, to będziemy nagrywać tylko i wyłącznie obóz Millworld. Dajcie znać w komentarzach, jak to widzicie.